No to tak, witamy dnia 4. O, kombinerki jeszcze zostawiłem, muszę je odłożyć potem na miejsce, na warsztat. Jestem tu w gościach, obiecałem, że nie będę robił bajzu. To może zaczniemy tak, co dołączyło do sterty złomu i na straty. No jak wiadomo, komplet zamka od klapy, obydwa elementy wygięte, trzpień wygięty, zamek wygięty. Osłona i tak była syfna, to kif to. Petunię to, nie patrzcie, tego nie było, znalazłem na wykładzinie. Nieważne, to się wytnie, to się wytnie, będzie dobrze. No to mamy godzinę, sprawdźmy zegarek, 17:29 w niedzielę. I tak, mam powoli dosyć, siedzę tu od 11 i wszystko mnie boli, plecy mnie bolą, ręce mnie bolą, pora na dzisiaj kończyć. Co dzisiaj odkryłem? Tak, pompa jest na śmietnik, bo jak zwrócicie uwagę, co robi kółko od pompy, także pompa razem z tym zgiętym przewodem, wszystko idzie na śmietnik. Ten przewód też będę musiał kupić nowy, bo jest skorodowany. No także tak, no nie fajnie. Tą nędzę już widzieliście. Sorry za światło, ale tu generalnie światło nie jest najlepsze. Głównie pracowałem z czołówką, aż mi padła od niej bateria na amen. No to tak, serwo już zdjęte, musiał później wiadra podstawić, żeby rozpiąć przewody, spuścić. Przewody i tak będę wymieniał na nowe, bo tylne są miedziane, przednie są oryginalne i już no nie są takie najlepsze, ale to się wymieni na nowe, przewody są tanie. Miedziane oczywiście, tak jak Paweł sugeruje na swoim kanale, a ja też uznaję, że miedziucha jest dużo lepsza niż to jest syfne stalowe. Przerabiałem to w swoich trabantach w życiu i nigdy więcej. Sprzęgło jest odpięte, tam z tyłu to pewnie nie będzie nic widać, ale już trochę alternatora, rozrusznika odpiąłem. Jest problem, bo chciałem zdjąć pasek z alternatora, żeby go w ogóle wyjąć, dostać się pod spód, ale no silnik jest przesunięty, więc nie mogę się tam zbytnio dostać w tym momencie. I też ten alternator nie chce się specjalnie ruszyć. Skończy się to pewnie tym, że będziemy rwać silnik i przy rwaniu silnika do góry pójdziemy dalej. Ja zdjąłem aparat zapłonowy, zacząłem zdejmować pompę. Tu powstał pewien problem, bo tutaj jest taka od spodu jedna syfna śrubka, do której nie ma żadnego dostępu. Ale mój świętej pamięci dziadek stworzył klucz po prostu ostateczny, bo jest to klucz 10.8, który jest tuż za dziesiątką wygięty o 90 stopni i od nowa zahartowany, więc go sobie przywiozę od siebie z garażu i będę mógł pompę wody odkręcić. To będzie zawsze łatwiejszy dostęp do śrub, żeby poluzować silnik od skrzyni. Jak zauważyliście też pewnie, nie ma kolektora ssącego, bo jest tam. I tym razem po raz kolejny pozdro dla ludzi, którzy twierdzą, no żeby zdjąć kolektor ssący, to najprościej jest wyjąć silnik, bo tam jest taki kijowy dostęp i w ogóle hurdur, bla bla bla. Cicho, bo mam już w tym wprawę, wymieniałem tą uszczelkę 2 lata temu i tak. Jak widać, da się bez wyjmowania silnika, tylko trzeba chcieć. Nie trzeba nawet mieć 10 przegubów w ręce, tylko wystarczy wyjąć akumulator. Można to nawet zrobić bez luzowania aparatu zapłonowego, zdjąć cały dolot oczywiście, zdjąć EGR, odkręcić podstawkę i tu sobie od spodu można bardzo ładnie takim kluczem z grzechotką płaskim 12 sobie dojść, wszystkie śruby po kolei poluzować. Zrobić pyk, odczepić oczywiście przewód paliwowy, szynę wtrysków i da się? Da się, tylko trzeba chcieć. Dobra, to jest tak. Razu pokażę z tyłu, do wnętrza zaraz przejdziemy, muszę sobie podejść ze światłem. Tu to niewiele widać, na razie leżą fotele, lampy już wyjęte, bo generalnie od blacharza dostałem info, żeby wyrwać jak najwięcej, bo jak to mawiają Amerykanie, to ma być takie rolling chassis,
czyli ma być sama buda na kołach tocząca się z układem kierowniczym, żeby on mógł sobie go przestawiać ewentualnie po placu i no do takiego samego stopnia będę doprowadzał dawcę, także też będzie wszystko z niego wypruwane. Na część elementów z dawcy już mam chętnych, jakieś tam, nie wiem, drzwi, klapa, błotniki, tym podobne. Dawcy nie będę kręcił, znaczy nakręcę tylko jak on wygląda i to tyle w temacie. No, po cholerę będę kręcił, jak rozkładam drugiego Matiza. Bez przesady. Trochę mi się nie chce, to jednak kupę czasu i siły pochłania. No to teraz tak, wnętrze. No to jak widzicie, wnętrze rozprułem praktycznie do zera. Został mi lewarek, został mi ręczny, ale ręczny w ogóle zostaje, bo no musi jakoś hamować. No i tutaj też możecie zobaczyć, że to jest powód, dla którego go ratuję. Nie wiem, ile to będzie widać, ale oprócz jakiejś rdzawki, o tutaj, lekkiej, no i tam z tyłu była dziura, którą w tym roku w sierpniu poprawiałem. W sierpniu! Super. No to tak to on jest zdrowy, no ma całą podłogę ok. Nie jest jakoś straszny. Listwy z dachu też już zdjąłem, no bo trzeba się przygotować. Będę kupował maszynkę taką rączkę specjalną z drutem do wycinania szyb, bo trzeba będzie szybę wyciąć. No i tak tak, tego samego dnia właśnie te słupki wyklejałem, co mi gość przydzwonił. Także też po prostu pysznie, bosko. Z tyłu to też jest na razie o gruz, bo całe wnętrze zrzuciłem, licznik, gdzie mnie leci. No. Fotele poluzowałem, że tam muszę pasy z tyłu zdjąć. Dostać się do bagażnika, ale to dopiero w czwartek będę miał wolnego busa. Dziś jest niedziela. I jak będę miał wolnego busa, to generalnie plan jest taki, żeby tutaj mojemu znajomemu nie siedzieć na głowie. Dostałem od niego, udostępnił mi 2 miejsca na takim dużym regale na części moje, ale no nie będę nadużywał jego gościnności, no nie jestem jakimś chamem. Chociaż niektórzy tak mogą twierdzić, ale nie, tak nie jest. I po prostu na swojego busa firmowego zgruzuję wnętrze, bo i tak wnętrzem będę się zajmował u siebie w pracy w wolnych chwilach, czekając aż blacharz skończy, bo na przykład tu już sobie deska leży wypruta, bo tak jak już mówiłem, wnętrze całe będę malował na czarno. Podsufitka pójdzie w czerń. Zobaczę, która podłoga będzie lepsza, czy moja, czy z dawcy, bo moja gdzieś tam ma jakieś ślady po jakimś kleju, czy innym syfie. To zobaczę, która będzie lepsza i obok mojej pracy jest taki zakład, który zajmuje się tapicerką i krawiecki też i będziemy kombinować, co się lepiej sprawdzi, czy barwienie tej podłogi, czy malowanie tej podłogi, bo metody są różne, żeby zmienić kolor materiału. Że tak, to chyba będzie najdłuższy odcinek w ogóle na razie ze wszystkich. Zresztą zobaczymy, jak finanse pozwolą, bo tam w tym zakładzie tapicerskim to już kiedyś gadałem odnośnie wyceny, ile by mnie kosztowało obszycie siedzeń w inną tapicerkę i zrobienie takich, teraz może pokażę, wezmę jeden boczek, moje boczki to są takie syfne strasznie, o. Jak widać, zresztą próbowaliśmy je ratować, ale one są porysowane strasznie, trochę zblaknięte i w ogóle. Ale chodzi o to, żeby też pod kolor siedzeń uszyć taką tutaj poduszeczkę doklejoną. Cała reszta czarna, to wiadomo czarne, a tutaj taką poduszeczkę w kolor siedzeń. Tego na razie nie będę zdradzał, no bo to jeszcze nie wiadomo jak to pójdzie z kasą. I tak powiedziała, że mi policzy mniej niż normalnie ludziom. Ona w ogóle się nie zajmuje tapicerką samochodową, ale powiedziała, że dla mnie zrobi wyjątek, poćwiczy sobie, bo
Jej mąż ma Porsche i ono ma takie, to Porsche z pop-upami i on tak stwierdził, że może by też odświeżyć siedzenia. Moment, muszę sobie kabel podciągnąć. Zaczepił koło koła. Paweł, to wytnij, żeby tam sobie skrócić watch time czy coś. No, bo na przykład tak, no, fotel pasażera mam bardzo ładny, kanapę to wiadomo trzeba naprostować, o lampy se leżą. A fotel kierowcy sobie podmieniłem, bo jestem duży i gruby, więc mam prawo i nie mówcie mi, że nie. Więc mam prawo, żeby sobie założyć inny fotel. To jest fotel z Mazdy 323 FGT. Także tak, kończę odkładać narzędzia, bo już naprawdę mam dość. No i co? No i tak o. Maska na razie zostaje, bo pewnie we wtorek go będziemy na razie wypychać, bo tu jest jeszcze tutaj znajomy robi swoje auta, więc też nie będę się mu narzucał. Dawcę sobie będę powoli rozbierał na zewnątrz. Zimno jest, ale trudno, przeżyję. No i tego jeszcze będziemy rozbierać do końca, do toczącej się budy no i tyle. To by było tyle na dziś mojego gadania i przebieram się, sprzątam, wrzucam do niego graty i do zobaczenia w następnym odcinku. Od razu też powiem na przyszłość. Może to Was zasmucić, ale odcinków od postępów blacharskich niestety nie będzie. Chciałbym to nagrywać, ale niestety człowieku, którego będę robił blacharkę, powiedział, że no nie, on by wolał jednak nie, bo coś tam, bo no. Także wolałby zachować anonimowość i to taki człowiek bardzo mocno z polecenia. I też nie robi, że tak powiem, wszystkim z ulicy. Także generalnie będę później nagrywał. Jak on pojedzie do blacharza, dawca pojedzie do blacharza, to głównie pewnie będę nagrywał tylko jak, nie wiem, zajmuję się malowaniem deski, boczków, reflektorów, jakichś takich pierdółek. Także to by było na tyle i do zobaczenia w następnych odcinkach.